Ideologia LGBT, która pragnie deprawować polskie dzieci. Arcybiskup Jędraszewski na Jasnej Górze. Imagine Johna Lennona to słodko trująca utopia, podróbka złudnej i naiwnej nadziei. Arcybiskup Depo na Jasnej Górze. Przepraszam wszystkich, których dotknęła moja wypowiedź. Biskup Długosz przeprasza za wypowiedziane na Jasnej Górze słowa, w których bronił biskupów kryjących księży pedofilii. Inżynier Kawecki, niezależny członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z ramienia Telewizji Trwam i Radia Maryja, to on blokuje koncesję dla TVN. Która partia najlepiej rozumie zwykłego obywatela? Zaskakujące wyniki sondażu TVP. Nie zgadniecie, kto wygrał. O tym m.in. będzie dziś mowa w programie WTS, czyli w telegraficznym skrócie. Czwartek, 19 sierpnia. Maciej Orłoś, zapraszam. Wracam do Was po przerwie z nowym WTS-em. Z ciężkim sercem z powodu odejścia mojej mamy, ale też z przekonaniem, że muszę powiedzieć, co myślę o tym, co mówią i wyprawiają w ostatnim czasie politycy oraz hierarchowie Kościoła. Będzie to więc podsumowanie najbardziej wyrazistych, bezczelnych, głupich czy tragikomicznych wydarzeń ostatnich dni. Każda cywilizacja ma swój szczyt. Jedni wsłuchują się w głosy ekspertów i decydentów na szczycie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, inni w głosy przywódców najbardziej uprzemysłowionych państw świata podczas szczytów G7. Z punktu widzenia najbardziej bieżących problemów Europy ważne dla niektórych są też szczyty Unii Europejskiej i NATO. W Polsce szczytem wszystkiego jest szczyt Jasnej Góry. Płyną z niego kazania, w które Polacy wsłuchują się namiętnie, jedni szukając w nich prawdy objawionej, inni objawienia prawdy o niedostatkach intelektualnych głoszących je mówców. Sierpień to tradycyjnie miesiąc szczególnego nasilenia oratorskich popisów na terenie częstochowskiego sanktuarium w związku z zakończeniem sezonu pielgrzymkowego. No cóż, długa droga w niemiłosiernym upale, odwodnienie, zmęczenie, to wszystko może wpłynąć na kondycję umysłową także wysokich rangą duchownych. A jeśli dodamy do tego, że przyczyną wysokich temperatur w pierwszej połowie sierpnia był wyż nazwany Lucyferem, to już chyba łatwo zrozumieć, dlaczego jasnogórskie kazania Anno Domini 2021 mają szansę przejść do annałów. Można powiedzieć, że tematyka nie zaskoczyła. Tusk, LGBT, aborcja, Unia Europejska i ataki na święty, powszechny i apostolski Kościół, który, jak zaraz usłyszycie w wydaniu jego polskich hierarchów, często ani zbytnio święty, na pewno nie powszechny, ani tym bardziej apostolski nie jest. Także normalka. Nic nowego pod słońcem, czyli nihil novi sub sole, by pozostać w klimacie kościoła łacińskiego. Skoro więc nic nowego, to przynajmniej forma musiała być odświeżona, żeby odbiorców nie zanudzić. I tak przemawiający w ostatnich dniach arcybiskup Jędraszewski podczas kazania stał na głowie, a stopami żonglował płonącymi kulami. Arcybiskup Depo swoje przemówienie do pielgrzymów wygłosił w formie raperskiego dissu, a biskup Długosz, znany z przeboju chrześcijanin tańczy, wkroczył na ambonę w kabaretkach, tańcząc kankana. Oczywiście! A już tak serio mówiąc, to wszystko byłoby mniej żenujące niż to, co mówili w rzeczywistości. Jędraszewski poleciał klasyką. Argumentem ad Hitlerum atakował prawo do przerywania ciąży, przypominając, że za Hitlera wprowadzono legalną aborcję. Przy okazji oskarżył bezeceńską Brukselę o wywieranie nacisków finansowych na samorządy, które przyjęły homofobiczne uchwały sprzeciwiające się tzw. ideologii LGBT. No i wspomniał o Tusku, przekręcając jego słowa na temat trudów kobiet wychowujących dzieci w Polsce. To tak w kwestii tego, że Kościół katolicki w Polsce jest rzekomo powszechny. Pod warunkiem, oczywiście jest, pod warunkiem, że jesteś hetero i głosujesz na PiS. Wydaje mi się, że jeszcze lepszy numer wywinął arcybiskup Depo, który na warsztat wziął Imagine Johna Lennona. Kultowy tekst nieżyjącego Beatlesa skrytykował za bezbożną utopijność. No, nic dziwnego, że utwór będący hymnem pacyfizmu nie podoba się hierarsze Kościoła katolickiego, którego, nie zawaham się tu użyć tego słowa, ideologia przyczyniła się w ciągu ostatnich 2000 lat do niezliczonej liczby wojen. Podejrzewam, że znacznie bardziej arcybiskup Depo przepada za barką, szczególnie od kiedy się okazało, że jej autor, Cesario Gavarain, molestował chłopców.
Coś na ten temat do powiedzenia ma też prawdopodobnie biskup Antoni Długosz. Ten duchowny z kolei wyjawił, co człowiek na jego stanowisku powinien zrobić, gdyby taki ksiądz Gawarain do niego trafił. Otóż stwierdził, że biskup nie może donosić sądom na grzeszącego syna, bo wtedy sprzeniewierza się swojemu powołaniu. Wspomniał jeszcze o tym, jakim to atakiem na Kościół jest nagłaśnianie przypadków pedofilii w jego łonie. Antoni Długosz to ten miły starszy pan, który bierze udział w audycjach dla dzieci, takich dzieci, jakie krzywdzili jego koledzy po fachu. W sprawie biskupa interweniował episkopat i zmusił go do przeprosin. 80-letni Długosz biskupem jest od lat 90., więc jak myślicie, ilu księży molestujących dzieci obdarzył w tym czasie swoim ojcowskim miłosierdziem i nie zawiadomił o ich czynach organów ścigania? To tak w kwestii tego, jaki ten Kościół jest święty. A co do apostolskości, to przypominam, że następcą apostoła Piotra w Watykanie jest Franciszek. Co u niego? Kolejny raz namawia do szczepień. Szczepienie jest prostym, ale głębokim sposobem promowania wspólnego dobra i troski o siebie nawzajem, zwłaszcza o tych najbardziej bezbronnych. Modlę się do Boga, aby każdy mógł wnieść swoje małe ziarenko piasku, swój mały gest miłości, tak powiedział papież. To jeszcze przypomnę, co na temat szczepień na COVID miesiąc temu pisał arcybiskup Gondecki. Szczepienie nie jest, co do zasady, obowiązkiem moralnym chrześcijanina. Żeby było sprawiedliwie, dodam, że ostatni arcybiskup zmienił najwyraźniej zdanie albo dostał odpowiednie instrukcje z Watykanu i apeluje do niezaszczepionych, by się szczepili, bo to są ważne wymogi dobra ogólnego. Również kardynał Nycz wyraźnie opowiedział się niedawno za szczepieniami. Kończąc już kościelny wątek, chciałbym życzyć wszystkiego dobrego amerykańskiemu kardynałowi Raymondowi Burke'owi, który do niedawna w publicznych wystąpieniach negatywnie wypowiadał się na temat szczepień przeciwko koronawirusowi, a teraz jest właśnie leczony z powodu ostrego przebiegu COVID-19. Duchowny jest podłączony do urządzenia wspomagającego oddychanie. Życzymy dużo zdrowia. Kardynał Burke jest przykładem osoby, która powinna się ograniczyć do wypowiadania się w kwestiach, na których się zna. A zna się na prawie kanonicznym, a nie na medycynie, a w szczególności epidemio- i wakcynologii. Kolejnym przykładem jest profesor Janusz Kawecki, inżynier, który całe zawodowe życie poświęcił budownictwu, a teraz wypowiada się na temat polskiego systemu medialnego. Ale kiedy kilka lat temu Andrzej Duda powoływał go na stanowisko członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to jak rozumiem oczekiwał od niego, że przyczyni się do budowy nowego ładu medialnego, albo przynajmniej do zburzenia gmachu wolności słowa, bo budowlaniec pewnie na tym też się zna, czyli na burzeniu. Kawecki to poza tym publicysta w mediach związanych z Tadeuszem Rydzykiem. Nic dziwnego, że jest jednym z głównych oponentów przedłużenia koncesji na nadawanie TVN24. Moje stanowisko jest niezmienne od początku głosowań przeprowadzanych w tej sprawie na posiedzeniach Krajowej Rady. Wynika ono z przyłożenia wymagań ustawowych do dokumentacji objętej oceną działalności nadawcy w czasie dotychczas wykorzystywanej koncesji, stwierdził w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl. Zaraz, co takiego, co on powiedział? W razie czego sprawdźcie w internecie, nie będę teraz powtarzał. Kawecki twierdzi, że wszystkie anteny TVN łamią koncesję, bo nie przestrzegają wymogu szczególnej staranności, dokładności i zgodności z prawdą w działaniach redakcji. No wiadomo, pod tym względem trudno dorównać ideałowi, jakim jest TVP Info albo TVP1, w szczególności codziennie między 19:30 a 20:00. O, mam taki drobny przykład szczytu Jasnej Góry. Szczytu rzetelności. Kilka dni temu jedna z sondażowni opublikowała wyniki badania, które pokazały, że słupek poparcia Koalicji Obywatelskiej zrównał się z tym pisowskim. Media publiczne wpadły w histerię i zaczęły ten sondaż dezawuować. Zamówiły własny sondaż, który na wszelki wypadek miał pokazać coś bezpieczniejszego dla ich widzów. Która partia najlepiej rozumie zwykłego obywatela? Wyszło rzecz jasna, że która partia, kto wie, ręka do góry, nikt nie wie. Tak, zgadliście, PiS.
To mi przypomina słynną wypowiedź polityczki PiS Beaty Mazurek, która o brutalnym ataku młodzieży wszechpolskiej na uczestników antyrządowej demonstracji powiedziała tak: to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, ale też ich rozumiem. Ja bym chętnie zobaczył w wiadomościach jeszcze sondaż mówiący o tym, że Polacy uważają Jarosława Kaczyńskiego za najmniej inteligentnego z czołowych polskich polityków, albo ten mówiący, że w pierwszej czwórce darzonych największym brakiem zaufania polskich polityków są Zbigniew Ziobro, Paweł Kukiz, Jarosław Gowin i oczywiście Jarosław Kaczyński. Tak, twórcy tzw. serwisów informacyjnych w telewizji tzw. publicznej do najbystrzejszych chyba nie należą. Ale czemu tu się dziwić, skoro działają na zlecenie ludzi równie jak oni bystrych? Taki na przykład Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji z Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził tak: Stany Zjednoczone nie będą robić afrontu swoim sojusznikom z powodu jakiejś maleńkiej spółeczki, która działa w branży rozrywkowej. To Oleg z TVN. Wiceminister po pierwsze chyba nie wie, że dla władz USA nie ma znaczenia, czy chodzi o firmę z branży rozrywkowej, czy o producenta gumofilców. Amerykańska dyplomacja dba o rodzimy kapitał bez względu na to, jaką branżę reprezentuje. Tak działają mocarstwa, inaczej by nimi przestały być. A po drugie, to mam poważne wątpliwości, czy w USA traktują nas jeszcze w ogóle jak sojusznika, biorąc pod uwagę, że były minister spraw zagranicznych, a obecnie wciąż ważny polityk PiS Witold Waszczykowski wyzywa najwyższego rangą w Polsce amerykańskiego dyplomatę od oszołomów, że były rzecznik rządu, przy okazji były Pogodynek, a obecnie poseł PiS Rafał Bochenek nazywa publicznie prezydenta USA śpiącym Joe, że obecny minister spraw zagranicznych szuka wsparcia w głównym rywalu Stanów, czyli w Chinach. No trochę tego jest, więc dziwicie się, że Stany Zjednoczone nie rozumieją, albo może nawet celowo nie chcą zrozumieć polskiego stanowiska w sprawie tzw. reprywatyzacji nieruchomości, o którą teraz toczy się konflikt dyplomatyczny z Izraelem. Ja się nie dziwię, po prostu wsparcie beznadziejnego polskiego rządu, który z nikim nie potrafi się dogadać, Amerykanom się nie opłaca. A zresztą tak dodam tylko, że może mniej chodzi o głupotę, a bardziej o cynizm i zamiast mówić twórcy tzw. serwisów informacyjnych w telewizji tzw. publicznej do najbystrzejszych chyba nie należą, ale czemu tu się dziwić, skoro działają na zlecenie ludzi równie jak oni bystrych, powinienem sformułować to na przykład tak: twórcy tzw. serwisów informacyjnych telewizji tzw. publicznej należą do największych cyników w historii polskich mediów. Ale czemu się dziwić, skoro działają na zlecenie ludzi równie jak oni cynicznych. Cynicznych, czyli jakich, Orłoś? Cynicznych, czyli takich, którzy świadomie, z premedytacją manipulują opinią publiczną, bo im się to opłaca, bo mają w tym interes, na przykład polityczny. Teraz dodam, że rzeczy, które się opłacają, to subskrybowanie mojego kanału na YouTubie, obserwowanie profilu na Facebooku, komentowanie, udostępnianie, wchodzenie na mój kanał na Discordzie. Nie zapominajcie też, proszę, i z góry dziękuję, o wspieraniu WTS na Patronite. Na koniec, porzucając ten żartobliwy ton, wyjaśnię, że o Afganistanie nie mówiłem, bo WTS to subiektywny przegląd zdarzeń, a w Afganistanie ma miejsce obiektywny dramat. Dramat Afgańczyków, a zwłaszcza afgańskich kobiet. Jesteśmy też świadkami spektakularnej klęski Zachodu, który po 20 latach działań zbrojnych, dramatów ludzkich i nieprawdopodobnych wydatków ucieka z Afganistanu, oddając pole islamskim radykałom. No, to jest po prostu straszne. Ten odcinek WTS-u dedykuję mojej mamie, która była fanką w Telegraficznym Skrócie, a wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za kondolencje, wszystkie miłe słowa, bardzo ważne dla mnie w tym trudnym czasie. Widzimy się już w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.